Bardzo często, w zeszłym roku rywalizowałem ja osobiście z korporacjami, gdzie na przykład było jakieś mieszkanie o wyższym standardzie, które chciałem wynająć. Nagle się okazywało, że jakaś korporacja potrafiła zapłacić za to mieszkanie dużo więcej, prawda? Pierwszą fazę związaną z wynajmem domów to były głównie te domy, które były przerabiane w cudzysłowie na kwatery pracownicze. Żołnierze, czy to polscy, czy amerykańscy, bardziej jednak amerykańscy, wynajmują całe domy też dla siebie. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o pośredników, Twoim zdaniem? Pośrednicy się zajmują takim najmem? Dużo jest takich pośredników, czy ciężko znaleźć dobrego pośrednika? Właśnie jak wygląda Twoim zdaniem inwestowanie na rynku nieruchomości w domy? Czy jest to opłacalne? Czy coś się może zmienić teraz? Cześć, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym materiale na naszym kanale Flat for Flip. U nas standardowo Marcin Bochenek, Darek Warski. a dzisiaj porozmawiamy o nowej alternatywie inwestowania na rynku nieruchomości, o inwestycji w domy. Tak, jest to taka część, która do tej pory była zarezerwowana dla tych, co mają większe budżety, albo dla osób, które mówiły, że w domy inwestować to jest ciężko, dlatego że one są trudniejsze niż mieszkania. Na mieszkaniach łatwiej flipować, kupować, inwestować, zarabiać, a my będziemy dzisiaj chcieli Wam pokazać, że może być w tym roku całkiem odwrotnie. Zanim zaczniemy, prośba do Was o to, żebyście polajkowali i subskrybowali nasz kanał, będziecie na bieżąco z tym, co dla Was mamy. Marcin, zacznijmy od tego, jak wygląda rynek nieruchomości, jeżeli chodzi o domy w Polsce. Ja mogę wypowiedzieć się ze strony osoby, która wynajmowała taki dom w Krakowie. Więc tak, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości takich jak domy, no to faktycznie tych nieruchomości jest dużo mniej, prawda? No to jest ogólnie logiczne, bo mieszkania się buduje do góry, a dom jednak zajmuje trochę przestrzeni, więc tych domów jest troszkę mniej, a też na te domy są klienci. Prawda? I jedną z grup klientów, taką, gdzie ja tam na przykład byłem, to są osoby, które na przykład prowadzą swoje firmy, nie mają jeszcze zobowiązań, nie mają partnerek, dzieci, a na przykład potrzebują dużej przestrzeni, bo na przykład prowadzą biznes, nie wiem, wspólnikiem i na przykład może być to dla nich ciekawe rozwiązanie, na zasadzie wynająć dom, a nie wynajmować i mieszkania, i biura. My tak na przykład zrobiliśmy, co przełożyło się na pewne oszczędności. No myślę, że to też jest tak, że specjalne firmy, typu agencje reklamowe na przykład, tak, które dla nich jest fajnie i komfortowo mieć to, że mają taką atmosferę przyjazną, domową. Okazuje się, że jest to taniej też wynająć taki dom i mieć kilka pokoi, które będą dostosowane do pracy dla ludzi, niż podobne powierzchnie biurowe, prawda? Też nie można zapominać o tym, że faktycznie, jak wspomniałeś o menadżerach wysokiego szczebla, oni często mogą mieć w umowach różne roszczenia, czyli na przykład mogą się przeprowadzić do innego kraju, natomiast chcą ze sobą zabrać całą rodzinę, na przykład żonę i dzieci. I wtedy mieszkanie dla nich może być nieodpowiednie i tacy specjaliści mogą mieć wymaganie, żeby mieć taki dom i korporacja może im taki dom zapewnić, więc płacą za te domy. Na rynku mieszkań bardzo często, w zeszłym roku rywalizowałem ja osobiście z korporacjami, gdzie na przykład było jakieś mieszkanie o wyższym standardzie, które chciałem wynająć. Nagle się okazywało, że jakaś korporacja potrafiła zapłacić za to mieszkanie dużo więcej, prawda? Tak, dokładnie tak samo jest na rynku nieruchomości tych większych, czyli domów, i nawet są firmy specjalizujące się w tym, że obsługują właśnie tych klientów korporacyjnych, dla których wyszukują domy o właściwych parametrach, czyli lokalizacja plus wyposażenie plus standard. I to jest ciekawy rynek o tyle, że dzisiaj mieliśmy pierwszą fazę związaną z wynajmem domów, to były głównie te domy, które były przerabiane w cudzysłowie na kwatery pracownicze, czyli tak naprawdę domy średniej jakości, jeżeli chodzi o budowę, średniej jakości, jeżeli chodzi o wykończenie, ale duża jakość, jeżeli chodzi o ilość włożonych łóżek, które można było włożyć i przeliczyć per człowiek. Tak jest. Natomiast fajną niszą, i uważam, że to będzie trend, który się będzie rozwijał, może być ten rynek najmu dla tych klientów premium albo klientów, którzy szukają takiego domu po to, żeby właśnie tam 2-3 lata pomieszkać. Nie chcą się wiązać za bardzo, bo są klientami albo korporacyjnymi, albo prowadzą biznes na razie tutaj w Polsce, a za jakiś czas będą się przeprowadzać i wolą wynajmować niż kupować. Nie wiem, czy wiesz, ale jest jeszcze trzecia nisza, która może wynajmować takie domy całe i to na przykład na Podkarpaciu dobrze funkcjonuje, gdzie żołnierze, czy to polscy, czy amerykańscy, bardziej jednak amerykańscy, wynajmują całe domy też dla siebie, ponieważ żołnierze wysokiego szczebla, generałowie, którzy tutaj przyjeżdżają, też mają właśnie takie roszczenia, że chcą się tutaj czuć dobrze, chcą czuć i żyć jak w Ameryce, a w Ameryce wiadomo, wszystko jest wielkie, tak? Więc też chcą mieszkać w dużych domach i też są całe domy wynajmowane dla takich żołnierzy.
A jak to wygląda, jeżeli chodzi o pośredników, Twoim zdaniem? Pośrednicy się zajmują takim najmem, dużo jest takich pośredników, czy ciężko znaleźć dobrego pośrednika? Jeżeli chodzi o pośredników, którzy zajmują się wynajmami domów, to wydaje mi się, że jest ich dużo mniej. Patrząc nawet na osoby, które znam, większość osób zajmuje się tymi mieszkaniami, bo są one szybsze po prostu. Większość osób właśnie jak chce zainwestować pieniądze, to kupuje mieszkanie. Co też trochę dziwne, bo zazwyczaj domy są droższe, więc co za tym idzie, można też na nich więcej zarobić, prawda? No ale jak popatrzysz, że będzie mniej klientów, więc tak naprawdę pytanie, czy lepiej walczyć, wiesz, w dużej ławicy ryb o tego jednego klienta, czy być mistrzem świata, ale tych klientów mieć raz na jakiś czas. Ja myślę, że to też jest tak, że jak się wyspecjalizuje ktoś, czy to będzie inwestor, który inwestuje w dane nieruchomości, czy to będzie pośrednik, to będzie mu później dużo łatwiej pozyskiwać klientów po prostu najzwyczajniej w świecie. Mamy w swojej społeczności też firmę, osobę, która inwestuje w nieruchomości premium i on głównie kupuje działki, buduje w dobrych dzielnicach dużych miast po to, żeby ten klient premium mógł kupić i na tym ma dużo większą marżę niż standardowo na pojedynczym domu. Dlaczego? Dlatego, że ten rynek premium nie da się łatwo porównać. To też jest mega fajne. I nie? też jest fajne to, że jest bardzo odporny na kryzysy, co pokazywały wcześniejsze lata, prawda? Że te mieszkania typu właśnie 40, 50, 60 metrów, one tak się chwieją, jeżeli coś się dzieje złego na rynku, a jednak te mieszkania takie, czy domy bardziej premium, to ten klient na to dom jest zawsze gdzieś tam dostępny. Natomiast właśnie jak wygląda Twoim zdaniem inwestowanie na rynku nieruchomości w domy? Czy jest to opłacalne? Czy coś się może zmienić teraz? Czy uważasz, że ceny domów powinny iść w górę? Co uważasz na ten temat? No jak popatrzymy sobie przez pryzmat tego, co się będzie działo tak naprawdę, czyli dzisiaj patrzymy przez pryzmat uwolnienia cen energii też, patrzymy przez to, że będzie wchodził program rządowy i tak dalej, to myślę, że duże domy będą miały kłopot, żeby się sprzedały, więc duże domy będą fajną inwestycją, ale jeżeli będą premium, czyli będą miały już udogodnienia, będą miały saunę, nie wiem, baseny i tak dalej. I to są te domy, które są od tam 3 milionów w górę pewnie i to są rzeczy, gdzie jest ten klient taki premium. Oczywiście zaraz ktoś powie, no co to za premium klient, jak 3 miliony to kosztuje kilkadziesiąt metrów mieszkania w Warszawie załóżmy, tak? Ale mówimy bardziej o sytuacji, kiedy te domy są domami oddalonymi trochę od dużych miast, natomiast mają bardzo dobre wyposażenie i wysoki standard wykończenia. I myślę, że ten rynek się będzie rozwijał. Natomiast to ciekawe, jeżeli kupujecie taką nieruchomość, to te nieruchomości też inne osoby wynajmują. I na tym też można zrobić ciekawy biznes, dlatego że pojawia się taka nisza związana z wynajmem domów na weekend albo na jakieś imprezy. I przy dobrym marketingu może się okazać, że ten krótkoterminowy najem z domu będzie dużo bardziej korzystny niż jak te same pieniądze wydamy na mieszkanie i będziemy próbować walczyć z ceną na rynku mieszkaniowym, który jest już dość mocno zagospodarowany. Dokładnie tak, bo wiadomo, inwestycja w nieruchomości to nie tylko wzrost tej nieruchomości, no ale ta comiesięczna dywidenda, o której ktoś wspomniał ostatnio nam w komentarzu, prawda? Więc faktycznie takie domy, duże domy można wynajmować pod właśnie, tak jak wspomniałeś, imprezy, czy nawet rodzina, która wyjeżdża na jakiś czas, chce się zrelaksować, chce się wyrwać z miasta i po prostu wynająć coś fajnego na weekend, to często wiąże się z kosztami na poziomie tam 3-4 tysięcy złotych na przykład za weekend, co jak sobie policzymy razy 4 weekendy, no to robi się nam fajna kwota i w porównaniu z kredytem hipotecznym i tak nam się to będzie fajnie spłacało, prawda? Tak, no teraz liczyłem ostatnio klienta na 1 300 000 złotych, rata wychodziła gdzieś koło, nie pytam, 8,5-9 tysięcy złotych, więc jak sobie popatrzymy na to, ile taki dom kosztuje, jakie musi mieć udowodnienia, więc myślę, że może być to ciekawa inwestycja. Ważne też jest to, żeby mieć rozpoznanie, jeżeli chodzi o domy w tak zwanym obwarzanku dużych miast, dlatego że tam te ceny mogą też iść do góry. I myślę, że pośrednik, który dzisiaj działa głównie na rynku mieszkaniowym, a chciałby znaleźć sobie jakąś niszę albo znaleźć sobie potencjalnie dobrych nowych klientów, to przy wejściu programu tego kolejnego naszego rządowego, jeżeli wejdzie i będzie promował bardziej te większe mieszkania dla rodzin, to myślę, że te domy w tak zwanych obwarzankach dużych miast będą miały wzrost cen i fajnie się dogadywać dzisiaj z deweloperami, którzy to budują, mniejszymi deweloperami po to, żeby obsługiwać ich od strony sprzedażowej. Dokładnie tak, a też na cenę domu bardzo duży wpływ mają ceny gruntów, prawda? A to, co ostatnie lata też pokazują, ceny działek bardzo idą w górę, więc co za tym idzie, często jeżeli dom będzie nam drożał, może nam drożeć dlatego, że działki idą też w górę, prawda? Tak, no też będzie się zmieniać prawo związane z planowaniem przestrzennym i to też będzie miało wpływ na to, co się będzie działo z działkami, ale wydaje mi się, że my jesteśmy dzisiaj na etapie takim, że ten 2024 rok będzie dość ciekawy na rynku nieruchomości. Myśmy już mówili o paru rzeczach związanych z programem, związanych z tym, że te małe nieruchomości poszły do góry, że za chwilę się skończy zdolność kredytowa Polaków, a w pewnym momencie siła nabywcza spadnie.
dlatego że okaże się za chwilę, że ci młodzi wcale nie muszą mieć mieszkania. O tym rozmawialiśmy ostatnio i Ty podtrzymujesz, podejrzewam. Dokładnie tak. Najlepsze, co można powiedzieć dla wszystkich osób, które są przeciwne temu, żeby wielkie fundusze wykupywały nieruchomości w Polsce, inwestujcie w domy, fundusze nie są zainteresowane domami. Tak, to prawda, natomiast to, co ciekawe, trzeba w miarę szybko podejmować decyzje, dlatego że mamy też sygnały z rynku, że te ceny nieruchomości nadal w niektórych miastach rosną i to rosną dość dynamicznie. Oczywiście zwolennicy krachu, braku popytu za chwilę powiedzą, że ile mogą rosnąć te nieruchomości i że powinny być tańsze o 30-40%. Pamiętajmy o tym, że ostatnio inflacja była dwucyfrowa przez ostatnie 2 lata, więc jak sobie realnie popatrzymy na wartość metra kwadratowego, odejmiemy te wskaźniki inflacyjne, to wcale aż tak dużo ta cena metra nie poszła do góry. Oczywiście dużo będzie zależeć od polityki banków też. Co myślisz, kredyty będą tańsze, droższe? To bardziej chyba pytanie do Ciebie, bo Ty jesteś specjalistą, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne. Ja natomiast natrafiłem ostatnio na ciekawą statystykę. W styczniu 2024 roku o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 22 tysiące osób w porównaniu do 13 tysięcy rok wcześniej, czyli jest wzrost o 70% rok do roku. Natomiast, co też warto podkreślić, w porównaniu do grudnia 2023 liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 51%. Więc No widzimy tak, ale- to ogromne rozstrzały, prawda? Tak, ale końcówka tego roku 2023 to jest końcówka programu 2%, więc tam jeszcze było dopychane kolanem i kto mógł, kto składał wnioski, żeby się załapać na program. Więc myślę, że stąd była taka duża dynamika i pewnie jak się spotkamy za rok, to będzie, że grudzień do grudnia był spadek jeszcze większy, tak naprawdę, bo będzie koniec roku. Ja jeszcze tutaj wspomnę właśnie odnośnie cen mieszkań, że w Warszawie wzrost cen nieruchomości albo nie walno tutaj FOPA, telewizji, nie będę tego mówił. To słuchaj, a co Ty sądzisz na temat kredytów hipotecznych? Te stopy procentowe powinny pójść w dół? Te kredyty będą tańsze, czy nie ma na to raczej widoku na razie? Moim zdaniem, jeżeli chodzi o stopy procentowe, to myślę, że one pójdą jeszcze do góry w tym roku, mimo tego, że Rada Polityki Pieniężnej cały czas utrzymuje je na tym samym poziomie od kilku posiedzeń, dlatego, że tą gospodarkę trzeba jakby zrównoważyć, zbić jeszcze bardziej inflację i zobaczymy, co się będzie działo w tej polityce takiej światowej i co będzie z wojną. Natomiast wszędzie są sygnały, że idzie do nas recesja, tak? Niemiecki, francuski, wcześniej czy później przyjdzie do Polski. Tylko nie na giełdzie. Na giełdzie jakiej? Naszej? Na naszej, na S&P 500, wiesz, wszędzie możemy zauważyć duże wzrosty, prawda? A wszyscy właśnie, i to jest taki paradoks teraz, że z jednej strony wszyscy mówią o recesji, że nadchodzi ta recesja, no a wskaźniki giełdowe tego nie pokazują. Tak, ale wskaźniki giełdowe też przez to, że jest dużo różnych produktów finansowych powodują, że czasami są zaburzone, nie oddają w 100% tego, co się dzieje w gospodarce. Jak sobie popatrzysz na to, że są kontrakty terminowe na, nie wiem, WIG20 załóżmy i są ludzie, którzy grają na wzrosty i są w stanie 1-2 zleceniami skupić trochę akcji spółek z WIG20 po to, żeby ten indeks szedł do góry, albo w drugą stronę na dół, no to jest taka trochę manipulacja. Jak popatrzymy sobie bardziej na wyniki finansowe tych spółek, które wchodzą w indeks, to będziemy wiedzieć, jaka jest ich sytuacja, jak stoi gospodarka. Jak zobaczymy sobie, ile firm bierze kredyty firmowe, to będzie gdzieś tam informacja dla nas, że wierzą w to, że się będzie rozwijać gospodarka i że potrzebują. Natomiast jak sobie akumulują aktywa, czyli nie wydają pieniędzy, to się czegoś boją, patrzą, co robić, żeby nie być uzależniony od banku. I też nie można zapomnieć o tym, że największym beneficjentem właśnie do druku pieniądza są spółki giełdowe, bo w pierwszej kolejności tam te pieniądze wędrują z portfeli osób. Słuchajcie, na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy materiał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.